Voor wie het nog niet wist, Polen is een van de grotere landen van Europa, met relatief weinig inwoners. 38,5 miljoen Polen zijn er. En meer dan 2 miljoen wonen er in het buitenland. Op kleine kamers, meestal met meer tegelijk. Ergens in een grote stad. Dat is een zganacze. Harde werkers zijn het. Hele harde werkers. Bestaat er dan zoiets als een typisch Poolse mentaliteit? Want hoe komt het dat ze zo kunnen bikkelen? Zo lang weg kunnen zijn bij hun familie? Polen zeuren niet. Ze doen gewoon. Ze komen bij ons, knappen onze huis op voor niets en gaan dan weer naar huis. Afzien heet dat. Maar hoe lang nog? Hoe zien jonge Polen hun toekomst? Ik ben in Noordoost-Polen, waar Verena, een vriendin van mij en ook een halve Pool, die net als ik steeds teruggaat naar haar moederland, foto's maakt op een internaat. Want de jeugd heeft de toekomst. Nie śmiej się. Tak poważny musisz być. Wiedzieć, bardzo dużo moich znajomych teraz wyjechało do Anglii i nie wiem, w jakichś większych miejscowościach tam się usytuowali i to wygląda na takiej zasadzie, że odcięli się kompletnie od pomocy rodziców. Finansowo sami się utrzymują, mają na wynajem własne mieszkania, dostają tam, nie wiem, średnio mi mówili, że tam mniej więcej 300-400 funtów tygodniowo zarabiają. Są w stanie opłacić sobie sami szkołę w wieku 18 lat. W Polsce to jest niemożliwe. Dokładnie. Mając pracę, też ciężko jest tak żyć na dobrym statusie życia, tak? Ktoś kiedyś powiedział, że za niskie? To zależy. bardzo. W Polsce trzeba mieć takie tak zwane różowe okulary. Różowe okulary. Różowe okulary, tak, bo tutaj Patrzeć nazwijmy, na- że ta rzeczywistość jest szara, nudna i smutna. To zależy- I trzeba mieć marzenia jakieś, nawet surrealistyczne, żeby w miarę lepiej się żyło. Napisała do mnie ta... pamiętasz tą małą czarną, kręcone włosy, nie? No. Napisała teraz do mnie, jak długo będę wełku. Chce się spotkać ze mną znowu. Być może, bara. Nie wiem, no. Perwercie ty. Jaką temperaturę? A nie dojdę. Ale twój idealny przyszłość, jak twój idealny przyszłość wygląda? Moim największym marzeniem teraz jest dobre zdanie matury i dostanie się na studia, jakie będę chciał. W sumie na początku planowałem weterynarię, chociaż teraz coraz bardziej mi się tak jakby zmieniają plany i nie wiem, czy chcę na to iść. Ale potrzebny mi jest dobry wynik z matury, żeby dostać się na dobre studia, skończyć studia, co będzie też ciężkie i się dostać do dobrej pracy. Żeby po prostu można było żyć na dobrym poziomie. Prywatny jacht i wielka willa i to jest moja przyszłość. A ja jak wyjdzie, to zobaczymy. Chcę zostać w Polsce, ale wiem też, że aby coś w Polsce osiągnąć, trzeba mieć strasznie duże znajomości. Tak zwane plecy w Polsce, bo samemu od podstaw ciężko tutaj chyba coś zrobić, nie? Znaczy każdy ma ciepłą przyszłość, nikt nie myśli, że będzie bezdomny albo coś, tylko każdy ma jakieś marzenie i aspiracje, żeby być po prostu kimś. To nie jest tak, że ktoś młody pomyśli sobie, że kurczę, będę kiedyś bezdomny.
tylko myśli o tym, jak będzie kiedyś bogaty albo coś. To jest normalne myślenie ludzkie, po prostu. Każdy myśli, że będzie wielki. Tu nie ma żadnych opcji innych. Dzień dobry. Na którą masz do szkoły? Ale to tak normalnie masz? Nie, mam przyjść na pierwszą lekcję do 9. Powiedz mi jeszcze nazwisko. Wasiek. Wasiek. Nie zastępujemy. Światło pamiętaj, że... Ale mamy być tą taką ważną osobą, która ich kieruje w życiu. Moim zadaniem jest to, żeby jak najwięcej im pokazać. W dawnych czasach to było tak, że jednostka nie była ważna, jedna osoba, tylko ogół. No ogół był ważny, ludzie byli ważni, że my to robimy wszystko dla siebie i ten. A my w tej chwili patrzymy indywidualnie już. Dzień dobry. Olcia, na którą masz do szkoły? Rozmawiać z nimi, rozmawiać i znaleźć czas dla każdej tej osoby w swoim czasie, ten czasie, zwłaszcza popołudniami, jak jest dużo czasu. Ale pani jeszcze pamięta, że... No ja byłam wychowywana No w tym tak. czasie, w tym czasie. Ja chodziłam wtedy Ale do szkoły. co to znaczyło? Że ja musiałam iść do szkoły, były zebrania, nie wiem, apele, tak, przed wejściem w poniedziałki, na przykład pierwszy dzień tygodnia i był apel, gdzie wszyscy byliśmy zbierani do sali gimnastycznej i mówili nam się, co tam najważniejsze rzeczy było i nie było patrzone, nie były mówione, oj, że tutaj trzeba popracować z panią, z Anią, bo Ania ma problemy tylko ogólnie musiało wszystko wypadać idealnie. Ja z racji tego, że pamiętam, no to co? Chciałabym, żeby oni mieli jak najlepiej, nie? Żeby mogli dokonywać swoich właśnie wyborów, nie tak jak ja, że mi nakazywali coś robić, a oni mogą sobie wybierać ten. Taka naturalna. Raz. Okej. Het Poolse platteland is uitgestrekt. En in vele kleine dorpen is er alleen maar een lagere school. Poolse kinderen verlaten al generaties lang op jonge leeftijd hun ouderlijk huis voor het internaat. Czekam na autobus. Ieder weekend op en neer met de bus en een tas van thuis. Zo leer je al jong hoe het is om heel lang weg te zijn. Znaczy, ja bym chciała zostać w Polsce, ale w sumie nigdy nie wiadomo, jak się losy potoczą, według mnie. Przyszłość to jest jednak coś niespodziewanego, czego nie możemy do końca zaplanować. Nie wiadomo, co się stanie, kogo spotkamy, gdzie nas nogi poniosą. Chciałabym z jednej strony zostać w Polsce, ale z drugiej strony wiem, że może być inaczej, że los jednak może zadecydować inaczej za mnie. Dzień dobry, przerwy nieodebrane. 3 od Asi. A to o to ci chodziło. No. Dobra. Angielski. No to mam. Matematyka. To też mam. Religia. Na to nie chodzę. Fizyka. Mam. Historia. Społeczeństwo. His, no. I francuski. O Jezu. Czemu nie chodzisz na religię? Żeby móc, z grzesznicą. Powiedz nam o tym. żeby na przykład chodzić sobie w poniedziałek na 9 zamiast na 8 i w dzień dzisiejszy mieć godzinę wolną. Zamiast jej nie mieć. Tylko dlatego? Tak. Ona powiedziała, że mogę nie chodzić na religię, jeśli będę jeździła do kościoła. Jeżdżę do kościoła. Znaczy nie mogłam być akurat w ten weekend w kościele, bo byłam na korkach z matmy. Aha, czyli matematyka jest ciebie ważniejsza niż Bóg. Dobra. My
generalnie jesteśmy fajnym narodem, ja tak uważam, nie? Ludzie, którzy wykształceni, którzy są Ale to otwarci. dla ciebie nie tak czujesz, że ten kraj się tak zamykał w ostatnich latach? Zamyka się przez polityków, Ale jak to czuje dla ciebie? Dla mnie, no przez moje, zabierają mi moje prawa, tak? Moje prawa kobiety, tak? Pani się czasem boi w Polsce? Nie. Jak ten przyszłość będzie? Nie boję się, bo ale no, kocham swój kraj, mieszkam blisko jestem Europejką, nie? I to jest najważniejsze, bo ja się czuję Europejką. Jestem bardzo przywiązana do Polski, bardzo przywiązana jestem do swojego kraju. Jestem naprawdę, jak na mój wiek, jestem ogromną patriotką, dumnym ze swojego kraju, tak jak na przykład w niedzielę nasza drużyna siatkarska wygrała mecz międzynarodowy, tak? Zostali mistrzami świata. I czuło się tą dumę, kiedy się słyszało hymn swój narodowy, to napawało taką dumą ogromną. Przed całym meczem to była bardzo niesamowita chwila. Zebraliśmy się, było nas może ponad 10. Siedzieliśmy tam właśnie na korytarzu przed telewizorem. Zaczął się hymn polski i wszyscy wstali. Było widać to przywiązanie, tą nadzieję i wiarę w Polskę. Tak. I to było piękne, to było naprawdę świetne uczucie. Stać ze wszystkimi, czuć tą więź, śpiewając swój hymn narodowy i starając się duchowo, mentalnie wesprzeć naszych siatkarzy. No to było coś naprawdę świetne przeżycie. Myślę, że polityka akurat ma coś do tego, aczkolwiek w niewielkim stopniu. Myślę, że jeżeli nam się coś w polityce nie podoba, to powinniśmy się starać poprawić to, a nie zniechęcać się do kraju. Powinno nam zależeć na kraju i dążyć do tego, żeby było jeszcze lepiej, a nie zniechęcać się i po prostu na przykład z powodu polityki wyjechać do innego kraju. Myślę, że to nie na tym polega. Anja probeert de jongeren in het internaat mondig op te voeden. Ze laat ze discussiëren over politieke onderwerpen. En dat is niet makkelijk in een land dat steeds conservatiever wordt en waar de regering soms ondemocratisch en hard ingrijpt. Wiadomościach z innych krajów, także w Polsce żyje się coraz lepiej, tak jak to mówili za komuny w telewizji. I to jest właśnie taka otoczka, tak, że Polska to rozwija, no chociaż się rozwija, tak, ale coraz lepiej jest w Polsce. Wolność słowa była taka naprawdę, bo mówi się, że w Polsce jest wolność słowa, ale to jest bójda. Tu trzeba nacisnąć i tak od razu do płuc ściągnąć. Ale każdy... Smoczy owoc. Smoczy owoc z czymś. Każdy prawie zawsze kaszle. Za pierwszym razem. Za pierwszym razem. Dużo osób ma zbyt twarde i surowe poglądy, nie potrafią się rozciągnąć na jakikolwiek stopień, tylko są zamknięci, mają klapki na oczach, nie potrafią przyjąć innego argumentu niż to, o którym oni myślą. Bo tak jak my sobie rozmawiamy, to każdy może powiedzieć, co chce, tak, ale już jeśli chodzi o poważniejsze tematy, tak, i w wyższych, nazwijmy to, sferach, no jest ciężko, tak. In Polen komen voor- en tegenstanders van de huidige PiS-regering steeds vaker tegenover elkaar te staan. Zo dreigt voor rechter Igor Tuleya ontslag, omdat hij een uitspraak deed die PiS niet welgevallig was. In de hoofdstad Warschau is hij inmiddels een beroemdheid. Iedereen kent hem. Konsekwentne, po prostu z pełną premedytacją naruszała reguły konstytucyjne dotyczące zarówno wymogu rozpatrywania projektu ustawy w 3 czytaniach, o czym mówi artykuł 119 ustęp 1 Konstytucji, po jego zakończeniu... Przepraszam, mogę ci coś pytać? Czy znasz tego sędzia Igor Tuleya? No, udziela się dużo w mediach, no bo ta sprawa, w której
walczy, jest ważne, więc on walczy o to, żeby sądy były niezależne i żeby obywatele mogli się czuć bezpiecznie, kiedy są oskarżani. W sensie, że jeśli są o coś oskarżani, to mają pewność, że wyrok będzie sprawiedliwy. Bo teraz jest tak, że sądy są coraz bardziej polityczne, czyli że politycy mają coraz większy wpływ na sądy. No i on walczy przeciwko temu, żeby rozdzielić władzę od sądownictwa, żeby były niezależne. No, zaraz mam spotkanie z nim. Super, to powodzenia. Powiedz, że wysyłam mu moje wsparcie. Rechter Igor Tuleya staat al langer in de schijnwerpers. Hij oordeelde al enkele maanden tegen de wil van de PiS-regering en tot voor kort kreeg hij daar alleen maar flinke kritiek op, meer niet. Een jaar geleden echter besloot de regering om het gerechtelijk apparaat in Polen eens flink op te schonen. Want sinds de onafhankelijkheid was dit systeem nooit veranderd. Dus werd er besloten om rechters met de pensioengerechtigde leeftijd te ontslaan en nieuwe te benoemen. Dat klinkt logisch, een frisse wind door de burelen. Maar het benoemen van door de regering gekozen rechters maakt politieke controle over de rechterlijke macht mogelijk. Het Europees Hof verbood dit dan ook. Rechter Igor hoorde niet bij dit lijstje. Hij is te jong. Maar wel wordt hem ten laste gelegd dat hij te vaak pro-oppositie heeft geoordeeld en dus niet onafhankelijk is. Ze kunnen hem niet zomaar eruit werken, maar volgens Tuleya zijn ze op zoek naar een stok om mee te slaan. Działania polityków partii rządzącej skierowane są przede wszystkim, żeby zniszczyć niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Chodzi o to, żeby cały wymiar sprawiedliwości podporządkować politykom, żeby sądy były dyspozycyjne wobec władzy wykonawczej. I to się w Polsce dzieje. No i to jest proces, który się toczy i który ma zastraszyć sędziów sądów powszechnych. Ale pan nie jest zastraszony? Staram się nie być zastraszonym, ale myślę, że wielu sędziów może obawiać się o swoją przyszłość. Ja też się obawiam o swoją przyszłość, ale nie mam zamiaru jakby nic zmieniać w moim postępowaniu. Jak to zrobić? Okej. Władza ustawodawcza. Jeden filar każdego demokratycznego państwa. Władza wykonawcza. Władza... Mogę podtrzymać, bo nie wiem, czy... Władza ustawodawcza to jest państwo. Każde państwo opiera się na 3 filarach. Władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza. Jeśli któryś z tych filarów zostanie rozwalony, zachwiany, zobaczymy, zaraz pokażę, co się dzieje. Ale dlaczego zostaje będzie z tym rozwalony? W Polsce władza sądownicza jest niszczona przez polityków. Moim zdaniem, jeśli ta demokracja w Polsce zostanie zniszczona albo naruszona, to nie będzie miało, to będzie miało znaczenie nie tylko w naszym kraju, ale też w całej Europie. Bo Polska, podobnie jak i Węgry, jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Jeśli jeden z tych krajów będących częścią wspólnoty europejskiej rozwala się, no to mamy też podobny efekt domina. Polska, inne kraje. Ta zaraza, one się rozprzestrzeniają po całej Europie. Pan myśli, że za rok jest sędzią będzie? Nie wykluczam, że nie będę. To nie ode mnie zależy. W każdej chwili praktycznie mogę być usunięty z zawodu. Teraz są takie możliwości. Tak zostało zmienione prawo w Polsce, że
wyrzucenie z pracy może stać się, wydarzyć w każdym momencie. Jak życie wtedy wygląda? Jak życie wtedy wygląda? Myślę, że to nie jest fajne uczucie. Stracić pracę albo stracić ulubiony zawód. Każda osoba, która pracuje, albo większość osób, które pracują, pewnie lubią swoją pracę, lubią swój zawód. To nie tylko praca dla pana, to walka. No właśnie. No myślę, że to jest dramat. To będzie dramat. To będzie bardzo bolesne. Ondanks de angst om zijn werk te verliezen, reist Tuleya stad en land af om zalen toe te spreken over hoe wankel de onafhankelijke rechterlijke macht in Polen is geworden. En om uit te leggen welk gevaar dreigt. Na początku oczywiście jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować Państwu za zaproszenie. Czuję się zaszczycony. Jestem pierwszy raz w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że nie ostatni. Oczywiście wierzę w to, że sędziowie sprostają i wykażą się hartem w tych trudnych czasach. Op de gang ontmoet ik een oudere vrouw. Ze is zeer onder de indruk van de rechter. De overheid legt hem het vuur aan de schenen, zegt ze. En toch zwijgt hij niet. Ja jestem prawniczką z wykształcenia. Ja pracowałam, kiedy jeszcze mieszkałam w Polsce, jako radca prawny. To był taki adwokat dla przedsiębiorstw, nie dla osób prywatnych, tylko dla wtedy jeszcze przedsiębiorstw państwowych, bo to były jeszcze czasy komunistyczne. I mnie moje prawnicze sumienie boli, ale także obywatelskie, dlatego że jest niszczone państwo prawa. Bezprawi u nas. Ci, którzy ośmielają się zabierać głos w debacie publicznej i ośmielają się nie popierać tych zmian, które rząd wprowadza. Tak myśli, że... Jestem pewna, bo są dowody na to. Bo pani pamięta czasach komunistycznych? Tak. I w tej chwili mam takie wrażenie powrotu do tego, co było, co zwalczyliśmy. Koniec końców. Także to jest takie... Powrotu? Jak to wtedy? Powrotu właśnie do państwa autorytarnego. Smutne. Jest smutne. Po prostu jest smutno, tak. Gdyby nie to, że są te środowiska właśnie, takie jak to nasze tutaj, to już bardzo dużo ludzi ucieka z Polski znowuż. Nie dlatego, że w Holandii lepiej zarobią, dlatego, że nie są w stanie wytrzymać atmosfery politycznej. Autentyk. Młodzi ludzie. Langzaam het gevoel van vrijheid verliezen. In een land waar de vrijheid lang op slot zat. Maar echt niet vrij zijn betekent opgesloten zijn tussen 4 muren. En er pas uit mogen als een ander bepaalt wanneer je wel of niet het pand mag verlaten. Polen is geen gevangenis meer. Iedereen kan gaan en staan waar hij wil. Iedereen, behalve de crimineel. In Warschau zit de gevangenis vol met jongens uit een van de armste wijken van de stad, Praga. En als je daar eenmaal zit, is er bijna niemand meer die naar je omkijkt. Alleen nog Maria. Maria is een kleine beroemdheid. Wie haar heeft leren kennen, wordt een ander mens. Siad. Siad. Ja pierdolę, Krzysiek, no jak to nigdy nie wypuszczać?
No jak odbędziesz karę, no to cię ma wypuścić, nie? Ale kodeks karny wykonawczy mówi, nie? Wyraźnie. Harry! Harry liczy na to, że ktoś do niego przyszedł. Krzysiek, jak ja przyjadę w tym tygodniu, to ja przywiozę te zmiany, które minister przewiduje, dobrze? I ja naprawdę dołożę starań, żeby przyjechać. Przywieźć ci coś, wodę po goleniu? Harry! Albo co? Co chcesz? Po tej stronie kręci się świat dokładnie tak samo jak po twojej stronie. No to ja nie mogę tego głośno powiedzieć, nie? Cześć, Krzysiek. Ja też mam czas. Do 2030, czekaj, to jest jeszcze 12 lat. Słuchaj, będę miała 75. Dam radę, to na razie. Pa. Nie tak dużo. Cześć. Pa. Pa. To jest facet skazany na 25 lat, który będzie siedział do 2032 roku. Pracuje w bibliotece. Jakbyście go zobaczyli, to nikt by nigdy nie uwierzył, że tam to kilkanaście lat temu popełnił takie straszne przestępstwo. Wtedy coś poważnego robił. Pani wie, co on robił? No co on takiego mógł robić? No musiał chyba zabić, nie? No bo on ma długi wyrok, 25 lat. No to 25 lat nie dostaje się za przechodzenie na czerwonym świetle. Tylko tak. No trochę tak. No zabił, no. Ale to coś zmieni dla pani, kiedy... Nie. A skąd ja mogę wiedzieć, czy pani kogoś nie zabije, nie? Na przyszłą sobotę już jest ciasno. Vlakbij haar woning runt Maria samen met haar dochter en diens vriendin een piepkleine bibliotheek met boeken voor de armen en de gevangenen van de stad. Ja to bym jeszcze chciała, żeby... Jongens uit de gevangenis kunnen er als werkstraf klusjes doen. Prawie pamiętam, jak się pan nazywa, ale jeszcze nie do końca. Dokładnie to Patryk. Czy pan się już zapisał? Pan się zapisał, nie? Na przyszłą sobotę. za tydzień. Pan sprzątał klatki, tak? Sprzątałem klatki. Z klatki sprzątał pan. Tak. Dobra, super. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Pan Stefan. Czyli to była taka krótka kara. Tak. Tam siedzą ludzie skazani na dożywocie albo na 25 lat. I to są ludzie, którymi się nikt nie zajmuje. Nikt się nie chce zajmować tą grupą, bo ona nie jest grupą, która rokuje, nie? Znaczy, no tak, nie ma pozytywnego końca. To pan był dzisiaj taki dla Marysi niemiły? Proszę? To pan był dzisiaj taki dla Marysi Ja niemiły? byłem niemiły. To proszę być miły następnym razem. Miłym następnym razem. Mogłabym tak naprawdę do pana teraz z kwitkiem odesłać i powiedzieć dziękuję, bo jest pan niemiły. Natomiast po prostu proszę o tym pamiętać, że zawsze szczególnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Nieźle się bawimy. Nieźle się bawicie? Tak, no, że po prostu to jest fajne, wiesz. Spotykasz dużo różnych ludzi. Tutaj się przewija od artystów, profesorów, złodziei, narkomanów, prostytutki, wszystko. Masz po prostu cały przegląd tego społeczeństwa. I jeszcze jak chodzimy do tego więzienia, to już wiesz, no wiemy, że to jest Polska w mikroskali, nie? I no to jest fajna sprawa. Chudej jakieś potrzebuję. Pudeł? Chudej, książek. Chudej książki? Tak. Ale jakiejkolwiek? No takiej, żeby mogła pudełko zamknąć. Ale nie stemplujemy już? Nie, bo to jest do więzienia. To Tutaj mam do więzienia. daj Chmielewską do więzienia. Jeszcze jedno. To jest do więzienia? To pudełko? Co? Tak, tu. Tak. Dziękuję, Weronko. Nie. Tutaj, jak macie kryminały, to tutaj. Biografia Giorgia, no kto by nie chciał czytać biografii Giorgio Armani? Zwłaszcza jak siedzi w Versace. więzieniu. Książka o Gianni Versace, wstęp Giorgio Armani, posłowie Donna Karan. I dlaczego książki wtedy? Bo to są książki z dzieciństwa, które oni znają i które, no jest taki kod kulturowy, prawda, że wszyscy w dzieciństwie czytaliśmy podobne książki. I okazało się, że oni mają swój kanon, znaczy, że mają książki, które mi polecają
o których ja nie mam pojęcia w ogóle. I oni czytają zupełnie inaczej. Oni bardzo kochali książki o jeszcze większych mordercach niż oni. O Hannibalu, o Neronie. I ja cały czas mówiłam, że... Znaczy ja po jakimś tam, nie wiem, pół roku wpadłam na to, o co tu chodzi. Że oni czytają te biografie Stalina, Hitlera i tych innych morderców, no bo wtedy sami zaczynają być mniejszymi mordercami. I ja im to kiedyś głośno powiedziałam. Powiedziałam, chłopaki, ja kurna nie będę o tej krwi, bo ja mam dość. Ja bym chciała coś miłosnego, no nie? I że wy czytacie te książki o tych zabójcach, dlatego żebyście wy byli mniejszymi zabójcami. Maria houdt de jongens buiten, zeggen ze. Buiten de gevangenis. Want als je eenmaal op straat staat, dan helpt het als je met iemand kan praten. Over de dingen. Zo is het ook voor Damian. Zij is niet zijn moeder, maar hij wel haar zoon. Aczkolwiek widzę, że taka księgarnia jak pani Maria ma, łączy ludzi, prawda? Przychodzą, spotykają się, jedni czytają książki, inni nie czytają książki, ale summa summarum samo księgarnia to jest takim miejscem bardzo miłych spotkań, no. Jest osoba, która jest mądra, inteligentna, dużo przeżyła w życiu. Ja natomiast też swoje przeżyłem, ale na dużo rzeczy mi otworzyła oczy. W jakim sposób? Oj, jakie ciężkie pytania. To znaczy przede wszystkim dużo mi pomogła rozmową. Rozmawiając ze mną, na przykład jak miałem jakiś problem, podeszłem do pani Marii, zawsze, jeszcze nigdy mi nie to, że odmówiła, zawsze mi pomogła, wytłumaczyła, doradziła i ta rozmowa z panią Marią naprawdę dużo daje. Jak ktoś chce... Krzyczałam na ciebie też niejednokrotnie. A, to się należało. Bo jak coś źle robię, to pani Maria prawie jak syna mnie traktuje, to krzyknie na mnie i dzięki pani Marii na dużo rzeczy szerzej patrzy. I ty... Damian, ale ja to w ogóle myślę o takiej sytuacji. Pamiętasz, jak myśmy się poznali z 1,5 roku temu albo rok, nie? I to było tak, że ty nie byłeś taki otwarty na te, znaczy nie był pan taki otwarty na tę pomoc. Ale pamięta pan, jak to było na początku? Głównie pan mi mówił, że się nie da, nie? I że pójdzie pan siedzieć, i że to jest niemożliwe, i że z tego się nie wyjdzie. Ale pan siedził w więzieniu? Tak, siedziałem rok czasu. Rok? Oj. To nie wyrok. Tylko rok to nie wyrok. Rok to nie wyrok. Ale długo zlatuje ten rok. Jak pierwszy raz się siedzi, to nie da. Ja na przykład będąc w więzieniu nie miałem pomocy, bo moi rodzice już nie żyją. Siostra ma dużo dzieci na pochowaniu, ja byłem sam, nie? I ja w więzieniu, jakbym sobie sam rady nie dał, to miałbym ciężko. Ale co pani Maria pana uczyła? Co mnie uczyła? Może co mi wytłumaczyła? No ja na przykład nie wiedziałem czegoś takiego, co pani Maria przed chwilą powiedziała, że to za nawet 20-30 lat i to dalej się będzie ciągnęło. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że tak jest. Bycie więźniem jest gorszym stygmatem niż AIDS. Jak mi wręczono, przepraszam, czy to jest trochę tak, że jeśli Damian ma wyrok i go odbył, to jeszcze 30 lat później ludzie wkoło będą mu pamiętali ten rok, który spędził. Pan to też tak czuje? To znaczy ja chyba nie do końca. Człowiek się uczy na błędach całe życie. Po prostu jak to się ścipą, że tak powiem, to sobie nie da w Warszawie rady. Tu trzeba mieć, powiem jeszcze tak po swojemu, jaja i wtedy się przetrwa. Warszawa jest dla takich ludzi... Utwardzieli, nie? Dla takich, ja nie mówię, że jestem twardy, ale daję sobie radę. Nas cieszą 3 osoby. Zapraszam. Północ. O, super, pan... Też myślę, że w związku z tym, że no jeszcze, że tak w ogóle to nie wiadomo, co z nami zrobić, dlatego, że wiesz, z jednej strony mówi się o nas, że jesteśmy lewackie, lewackie kurwy jesteśmy. Mam takie wrażenie, że jeszcze 10 lat temu, jak byłam młodsza niż jestem teraz, to
Znaczy tutaj zawsze była lekko wroga atmosfera, taka niepewna, nie wroga, takiej niepewności. A teraz jest tak, że jak przechodzisz, idziesz ulicą i idziesz chodnikiem i się z kimś mijasz obcym, to się po prostu patrzycie na siebie jak wilk na wilka, w sensie takim, No że... tak, bo wiesz, po prostu No tak, ale tutaj. słuchajcie, no mamy podzielone społeczeństwo. Tak, ale to jest przecież rozwarstwienie wszędzie. ale- coraz większe. No to nie? ja właśnie I o to mi wiesz, chodzi, to że jest, przez to, że jakby no. jeszcze kiedyś jakby mogliśmy mieć różne poglądy, ale byliśmy w stanie siebie znieść. A teraz jest tak, że jak nie jesteś ze mną, to nie jesteś w ogóle. To jest przeciwko mnie. Bo mi się w po ogóle, prostu, no tak, no ale mi się na przykład bardzo dostaje za wygląd, że nie wiadomo skąd ja jestem, że nie wiadomo czy jestem facet czy baba. No ja tego to ja w ogóle, znaczy wiesz, tych wiesz. podziałów to ja w ogóle nie rozumiem. Więc Ale tutaj- czy ty mówisz o tym, że jest przecież na przykład jest antysemityzm, tak? Tak, ale mnie chyba antysemityzm sensu stricte nie doskwiera. Mi doskwiera to, że ja po prostu jestem inna. A tam jest kotkowa, No, nam tu jest ciężko żyć. Myślę, że będzie dla nas będzie coraz ciężej na pewno. No i czuję się bezpiecznie, nie czuję się jak u siebie w domu. To jest ten Putin? Nie, inny. To jeszcze to mu dam. Nie ma, kochanie, za co? Czy to, że ja jestem lesbijka, czy ja jestem Żydówka. Ale to gorzej niż parę lat temu? To był gorzej. No w czasie wojny bracia mojej babci zginęli w Auschwitz. A moja babcia przeżyła wojnę w szafie. Ukryta była w szafie. Razem z moją mamą przeżyła całą wojnę w szafie. I tak naprawdę to takie bardzo jest standardowe, bo że człowiek się tutaj nie przyznawał do swojego pochodzenia, bo przecież Pan Bóg nie lubi Żydów i lepiej jest być Polakiem, tak? No więc dlatego ja się śmieję, że ja jestem najbardziej polska, jak sobie tylko można wyobrazić, prawda? Katechizm w tej z powrotem w każdą stronę. Znasz na pamięć. Wiesz co, to jest tak, że dopóki się ludzie nie dowiadują o sobie pewnych rzeczy, to mogą żyć normalnie. To znaczy, jakby uwierz mi, że większość moich kolegów, którzy są, myślę, że mają bardzo prawostronne poglądy, dopóki się jest swoją, to jest okej. Czyli mogę być ich Żydówką, mogę być ich lesbijką, mogę być ich dziewczyną od książek. Dopóki jestem swoja. Jakbym była obca, to bym miała przekichane. Znaczy ja bardzo bym nie chciała wyjeżdżać. Bardzo. Dlatego, że to jest moje miejsce. W sensie to są moje ulice, tu jest niebezpiecznie, tu jest mroczno, jest groźnie, ale ja to znam. I to jest moja ciemność. Ja nie chcę innej ciemności. Uważaj. Ale ten przyszłość wtedy czuję jako bardzo długa zima, jeśli myślisz tak, o... Tak. Wszystko, co wnieśliśmy do kultury światowej, jest prowincjonalne, bo my bardzo chcemy być ze świata, bardzo, no nie tam. O Jezu Maria, Polska i koniec świata, Matko Boska, już nic więcej. No proszę pamiętać, że Kopernik był z prowincji, nie? No tak. Chopin jest z prowincji. Dla Polski najważniejsze jest zaakceptowanie, że jest taka, jaka jest. I póki my tego nie zrobimy, to wszystko nie będzie miało sensu. Naprawdę nie musimy udawać, że jesteśmy lepsi albo jacyś jesteśmy, bo my jesteśmy strasznie fajni tacy, jacy jesteśmy. O Jezu, Tomek! Weź no to. O Jezu! Cześć! Strasznie się cieszę, że cię widzę i wiesz, że się cieszę. Thank you for watching this video. I hope you liked it. Watch another recommended series on our channel or check out another VPRO channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.